Dzień dobry kochani, witam Was. Dzisiaj przyjechałam chyba po tygodniowej nieobecności na ogrodzie. Teraz jest u nas taka aura, że cały dzień pada. No teraz okienko jest akurat takie, wiecie, bez deszczu. Aczkolwiek to jest bardzo dobrze, bo susza w tym roku okrutna była. No i tak nie wiem nawet co zostanę, bo ta pogoda chorobom właśnie sprzyja. Jakieś zarazy ziemniaczane, ja widzę tam na forach ogrodowych się pojawiają już zdjęcia z takimi pomidorami porażonymi. No ja osobiście nie wiem co tu zostanę. Jak mówiłam, tydzień mnie czasu nie było. Zaczniemy może tutaj, słuchajcie, od melonów. No melony już jakieś mają te liście zmienione, chore. Ale proszę, jakiś jest zawiązek. Także coś tam będzie. Może nie będzie szału, ale ma być teraz ciepło w sierpniu jeszcze. No więc może po takich, słuchajcie, dniach mokrych, zimnych, bo dzisiaj zimno jest. Wczoraj zimno było. Może coś się poprawi. No nie chcę tutaj już, słuchajcie, grzebać dalej, ale coś tam jest. Także się cieszę, że zdążą. No i tutaj zobaczcie, może przejdziemy do pomidorków. Pomidorki pękają po tych deszczach. I to bardzo. No ale to co zrobić? Nie ma na to, słuchajcie, rady. Ponieważ była susza, a teraz jest bardzo mokro. Ale to jest akurat tutaj dla mojego ogrodu bardzo dobrze. Tutaj już ogórek chyba melonowy. Bardzo wrażliwy na choroby. No ogórki na dzień dzisiejszy się tak prezentują. Te już coś zaczynają chorować, te też. A zobaczcie, oktopus zieloniutki. Także mi się kolejny rok potwierdził, że oktopus jest bardzo fajnym ogórkiem. Bardzo jest plenny. Ja już tutaj, wiecie, zebrałam kilka wiader. No i gdzie się nie spojrzy, to zobaczcie, ogórki, ogórki, ogórki. Także to jest rewelacja. No nie było mnie długo, więc te niektóre są... Nie było mnie długo, więc niektóre są bardzo, wiecie, przerośnięte. No ale oktopus się, widzę, spisuje. Jest bardzo plenny, zdrowy. Także ja nie wiem, czy w ogóle już nie poprzestanę tylko na oktopusie, bo on mi się sprawdza, fajny jest do kiszenia, fajny jest do przetworów. No to wiecie, jak coś się sprawdza, to po co to zmieniać. Tutaj mam sałatki, się przyjęły, bo właśnie teraz były te, wiecie, deszczowe dni, to zamiast czosnku są sałaty. Tutaj zobaczcie, jak galarepka odżyła. To jest ta galarepka, którą chowacz mi załatwił. I widzę, że te wszystkie opryski podziałały. Tutaj ona coś mi padła, ale to chyba już od korzenia, więc... No ale te... Ja tam, wiecie, nie liczę na jakieś plony z nich, ale fajnie widzieć, że ten oprysk działa, że te listki się regenerują. Już te ze środka wyrastają całkiem ładne, zieloniutkie. Wszystko się fajnie odnawia. Chowaczy nie ma, tylko jakaś jest tutaj mrówka. Ucieka w popłochu. No, także można uratować kapustne albo bardziej zapobiegać. Konstrukcja, słuchajcie, na ogórki jest super. Tutaj widzę, muszę podeprzeć w środku. Mieliśmy taką akcję, że nam się płot zawalił, bo te słupy już przegniły. Mąż to dzielnie jakoś powpierał. Będziemy i tak zmieniać to ogrodzenie. Teraz ono nawet jest sztywne, bo tak dobijał te wszystkie podpórki, ale ten płot wylądował na tym rusztowaniu na ogórki i nic się nie stało. Także super. Witajcie kochani. Przyjechałam na działkę, a tu taki widok. Położył się nam płot. Po prostu te słupy całe spróchniały, plus jeszcze zobaczcie mrówki.
jak gniazdo termitów normalnie. Takie sobie wydrążyły tu korytarze. I każdy słup tak wygląda. Teraz u nas popadało, więc to chyba jeszcze namokło bardziej. No i koniec. I musimy zmieniać ogrodzenie. Taka niespodzianka. Nie wiem, to miało 4-5 lat. To są słupy olchowe. Były co prawda zabezpieczone tym takim, to czarne takie do fundamentu, taka masa bitumiczna to była. Taka smoła w płynie, można powiedzieć. Ale nie wiem, albo to było jakieś słabe zabezpieczenie. Także zobaczcie, jak nam się pięknie położył płot. Jakbym miała mało roboty. No już mój mąż naprawia. Będzie rozwiązanie tymczasowe, a potem pomyślimy chyba w ogóle o zmianie ogrodzenia. No co, Kropcia, kierowniczko? Idź sprawdź, czy płot dobry. Chodź, zobaczymy. Chodź. Zobaczymy. Sprawdzaj, czy dobrze stoi. No jak myślisz? Dobrze? Kropcia, dobrze wszystko? Co powiesz, skomentujesz? Głupiego robota. Głupiego robota? No ale chociaż żeby dzisiaj było. Dzisiaj tak. No i pomyślimy nad tym, co zrobić dalej. No ale stoi. Cukinia w pionie też fajnie sprawdza się. Będę zbierać. O, ja. No, będę chyba ketchup robić. Bo zobaczcie, jakie maczugi. Tu już się nie mieści. No, trzeba będzie pozbierać. Wiecie, jak to cukinie. One rosną w strasznie szybkim tempie. O, tu już przygniotło nagietki. No, tak średnio lubię takie duże, ale no cóż, nie było mnie. No to mam. Teraz powiem wam, zdrowie mi podupadło i no niestety. Tutaj te bakłażany jak szalone owocują. Ja je zrywam, one wydają następne owoce. Jak cukinia, bym powiedziała. A ten Black Beauty dalej jest tutaj jeden. Nie przyglądałam się, czy jeszcze zawiązał. No, słabo. Także Violetta mi się najbardziej sprawdza i chyba na niej pozostanę, bo ja teraz będę uprawiać, wiecie, to chyba co mi się udaje najbardziej, co jemy często, z czego jesteśmy zadowoleni. Bo to nie mam, wiecie, czasu, sił na eksperymenty. Tutaj buraczki, widzę, się przyjęły. Tutaj oczywiście ptaki ściółko rozgrzebują. Widzicie? One tutaj, bo kompost dosypałam i one tu wyczuły, że jakieś są pewnie robaczki. No ale już takim buraczkom one nic nie zrobią. Tutaj papryki widzę. Oj, muszę podeprzeć, bo te deszcze teraz zrobiły. No ale zobaczcie, jakie gigantyczne owoce. No, ja takich jeszcze nie miałam papryk. Roberta. No naprawdę. Oj, tutaj mi się już przechylił, ale też jest tak oblepiony owocami. No, dzisiaj muszę podeprzeć je. No i tak. Pomidorki, widzę, mają się całkiem. Oczywiście popękały. Tutaj tylko jakieś są zmiany albo niedobory, bo to nie jest zaraza. Także zdziwiona jestem nawet pozytywnie. Tutaj, nie wiem, takie ciemniejsze zmiany. No, powiem wam, że nawet na te deszcze ja już bałam się, że będę miała czarne. No, to już takie, wiecie, się pojawiają. No, ale jednak jak się opryskuje tymi opryskami, wiecie, tak regularnie i dosyć wcześnie, zanim ta zaraza złapie, no to jest są większe szanse powodzenia. No, fajnie.
już w miarę widzę. No, dzisiaj trzeba będzie to wszystko pozrywać. O, jakie te piękne. Sartre-Lois. No, postaram się zrobić, wiecie, takie odcinki tematyczne, żeby znowu było tak o każdej odmianie odcinek, ale coś wam pokażę. Ja to zauważam już w zeszłym roku u siebie, że jak owoce pękają, to ja mam pełno amatorów w postaci kruszczyc. No, w zeszłym roku tak samo było. Takie pijaki nabombione siedziały w takich pękniętych pomidorach. No, ale to i tak, wiecie, ten pomidor już by był zepsuty. To chociaż sobie kruszczyce poużywają. Zobaczcie, kto jeszcze je moje pomidory. Cała rodzina kruszczycy złotawki. O, wgryzła się. Ale to wiecie, one już się wgryzają w takie nadpsute. Także ja nawet je obetnę i położę na ściółce. Obetnę te pomidory. One jak już tak pękną, gnić zaczynają, to wtedy widzę, że się kruszczyce do nich dobierać zaczynają. I one tak jak wiecie co, jak pijane wyglądają. Takie niemrawe. Może te pomidory fermentują i upijają się chyba. Może tutaj niech leży, niech sobie jedzą. No, także patrzcie, fajnie wygląda ogród po tych deszczach. Wszystko odżyło, przyjęło się ładnie, rośnie. Cieszę się, bo ta susza była już bardzo dotkliwa. No, popękały wszystkie pomidorki. Widać, ale... A niektóre nie. O nie, też popękały. Niektóre więcej, wiecie, niektóre mniej. O, jaki ten śliczny. Teraz dopiero, wiecie, widać, jak to... Te owoce się wybarwiają, jak to wygląda. Bo ja mam bardzo dużo takich odmian pierwszy raz w tym roku. No, dlatego mi też zależało, żeby były i w szklarni, i na zewnątrz. O, tutaj jest śliweczka. Przecudny pomidor. Dobrze. Dobrze, tyle pomidory. Tutaj jarmuże też bardzo ładnie, widzicie, odbijają. To już wszystko jest po tych opryskach, ta czuprynka. Tu są te liście, gdzie były chowacze. I mączlik i jedna muszka. Także ten oprysk też dobrze zwalczył mączlika. No tutaj też. Słuchajcie, super. Piękne zielone liście. Tu muszę właśnie siatką zasłaniać, ale i tak mi tutaj wchodzą pod tą siatkę i rozdziobują. O, tu jak patrzcie, pięknie odrósł. To wszystko już jest właśnie... To była epoka chowaczy, to mrówka, a tutaj od tej góry przepięknej już jest właśnie po chowaczach. No to dobrze, to fajnie, fajnie. Tutaj tak samo jest ten piękny, co prawda mały jarmużyk, ale tu jeszcze właśnie były te zniszczenia. No super. Tutaj mam pietruchę zeszłoroczną. Tu jest tegoroczna pietruszka, którą mi rozdrapywały tam ptaki. Ale dzięki temu jest naprawdę ładnie poprzerywana, bo są bardzo duże odstępy między roślinami. A powsiewałam sobie między, no w te takie dziury, koper. I tutaj jest grządka, trochę samosiejka, bo tu wsiałam koper. A tutaj mi sam się zasiał z zeszłego roku szpinak nowozelandzki. No ponoć on nie jest do końca szpinakiem, ale ja go wykorzystuję w kuchni jako szpinak. No i sam się wysiał z zeszłego roku, bo tutaj rósł.
nie był taki piękny. Także w tym roku naprawdę zaraz go też sobie utnę. Tutaj szczypior. No i fajnie, że koper. Muszę dosiać koper, żeby już mieć następną turę. No i fasolka. Fasolka też super już zaczęła owocować. Przepiękne te stronki. Taki kolor w słońcu. Taki oberżynowy. No, także powiem Wam, jestem zadowolona. Marcheweczka. Marchewka teraz już tak na grubość będzie szła. Tutaj coś chyba mi zakwitła jakaś, ale tylko jedna. Tutaj natomiast mam grządkę, którą już zostawiłam na nasiona, bo tutaj mam cebulę, a tutaj jest marchewka i właśnie czekam, aż te nasiona dojrzeją. Już nic z tą grządką nie będę robić, bo buraczki sobie posadziłam tam, gdzie widzieliście, na miejscu ziemniaków. Tam też chyba posieję sobie właśnie tą drugą turę, trzecią turę kopru i może rzodkiewki już na dniach, bo to już trzeba. O, tutaj do podwiązania. Maliny. O ja, ile spadło, zobaczcie. Trzeba wszystko pozbierać, no ale one są teraz właśnie w tej fazie dojrzewania największej. No i trzeba je na bieżąco zrywać, bo one spadają. Chociaż były teraz te dni takie, wiecie, mało słoneczne. No ale przepiękne są. Bardzo taka soczysta jest ta jeżyna. Tutaj pomidor taki mega groniasty, ale on zawiązuje tak pojedynczo grona. Nie jest tak, że cały taki pędzel owoców. No jeszcze taki, słuchajcie, rzut oka na szklarnię. Szklarnia jest totalnie zarośnięta. No ale jak mówię, no nie byłam w stanie. Ale dojrzewają. Słuchajcie, te pomidorki. Przepiękne kolory mają. Tutaj takie żółte, pomarańczowe, różowe. Po prostu cała paleta. No tutaj muszę to podwiązać. Chodzę, wiecie, jak do dżungli tutaj. Naprawdę, czuję się jak w dżungli. Ja już tutaj naprawdę, wiecie, nie kontroluję, na ile pędów to idzie, no bo tak jak mówię, tydzień mnie nie było. Dzisiaj muszę podlać tą szklarnię. Nie ma choroby, są grzyby. Nie wiem, to nie jest jakiś jadalny. O, no ciekawe. Ale to dobrze, znaczy, że tu zdrowa ziemia. Takie piękne kolory. No. Muszę tutaj, wiecie, zrobić. Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda porządki zrobić trochę z tymi krzaczorami. Ale jak mówię, one sobie pomału dojrzewają, wiecie. Ja widzę, że nawet jak ja tam... Patrzcie, tutaj są w cieniu prawie, że... A też dojrzewają. Widzę, że to po prostu na wszystko przychodzi, słuchajcie, czas. Tak jak w życiu. Coś tam można czasami przyspieszyć, ale i tak wszystko dojrzewa, rośnie w swoim tempie, w swoim czasie. Tutaj ogórki, telegraf. Troszkę widać, że mało wody mają, bo tutaj dawno nie było podlewane. Ale wszystko, słuchajcie, pięknie rośnie. Będą jeszcze owocować. Tu muszę go podpiąć, zebrać te z dołu. No. O, jak tu ładnie dojrzał. No to taka, o, szklarnia. Też będę robić właśnie tutaj też odcinki o poszczególnych odmianach. Tu jest też śliwka Górman. W szklarni ona jest znacznie większa, ale ma przepiękne kolory. Cudna jest. I taka bezproblemowa. No jest tych pomidorów, jest. Tu jest chyba czarne bawole serce. Oj, to jest przepyszny pomidor. Nie wiem, czy nie mój ulubiony w smaku. No, także tak wygląda szklarnia. Tutaj powiem Wam też, zauważyłam, jak były te upały, to kwiaty nie zawiązywały. I ja myślę, że to nie jest szara pleśń, tylko po prostu przez upały. Bo teraz przychodzą już chłodniejsze dni
I ja widzę, że on zaczyna znowu zawiązywać. Także to był ten moment, kiedy było, wiecie, 40 pewnie stopni w szklarni. Może też już jest tak, że on uznał, że więcej nie wykarmi. Tutaj jest coś uschnięte, ale to nie jest zaraza. To jakiś listek taki, wiecie, złamał się. No, także widzicie, moja dżungla szklarniowa tutaj tak wygląda. Jeszcze pójdziemy na pryzmę. O, tylko wam pokażę, ile wody było, ile deszczów było. Napełniły się po prostu wszystkie kastry po brzegi. Cały czas padało. Już z wiaderek się przelewało. No, dynie się rozrosły. Bardzo piękne krzaki. Nie wiem, czy zdąży coś zaowocować. Ten mały zalążek na razie tak mało rośnie, ale widzę, że wszystko jest dobrze nawodnione nareszcie. Napite, odżywione, liście piękne. No i zobaczymy. Teraz będzie sierpień ciepły, to myślę, że coś tam się urodzi. Tutaj jagodnik jest, słuchajcie, całkiem napojony, widzę, nareszcie. Aż ścieżki są mokre. Arbuzy szaleją. Tutaj już nawet nie będę miała gdzie przejść za chwilkę. A jeszcze tu jest jakieś miejsce. No naprawdę, one w tych podniesionych grządkach to rosną przepięknie. Tutaj chyba już widzę krety ryją, ale to jest norma. Ja już nie zwracam uwagi na to. No i tu jest ten jeden arbuzik. Na sianku sobie leży. Na razie no nie przyglądałam się, czy są jakieś tam. O, tu jest jeszcze duży taki podłużny, to chyba orangeglo jest. No są jeszcze tam, jest kilka. Może coś jeszcze zdąży, słuchajcie, dojrzeć, bo one teraz właśnie dostały fajnej wilgoci. Jeszcze żeby ciepło przyszło, no to będą piękne owoce. Tutaj są, słuchajcie, ziemniaki, które tak sukcesywnie właśnie sobie wybieram. No i teraz będę drugi może rządek wybierać. To sobie tam zasieję już rzutkiewkę, koperek następny. No i tak, żeby wykorzystać te miejsca. Ja wam powiem, że te ziemniaki są fajnym wyznacznikiem chorób, tak naprawdę. Jak już się zaczynają choroby na ziemniakach, to wiem, że za chwilę będą na pomidorach. No i wtedy szybko usuwam te ziemniaki. Teraz jak taki dostały wilgoci, to myślę, że jeszcze może coś podrosły. A chcę wam pokazać tutaj krzak ziemniaka, który kwitnie. To chyba jedyny ziemniak, który kwitł u mnie na działce. W tej torbie z Biedronki. Zobaczcie, jaki on jest przepiękny. To jest właśnie zaleta dobrego podłoża, bo tu było bardzo dobre podłoże. Był i obornik, i kompost, i taka ziemia próchnicza i po prostu ja już nic nie robiłam z tym ziemniakiem. Posadziłam go w ogóle, tam widzieliście, tamten był w czerwcu sadzony, a ten w lipcu. Zobaczę, może uda mi się znaleźć dokładną datę. Ja już go tak wsadziłam, wiecie, myślę, nic z tego nie będzie. A najładniejszy krzak w tej torbie, w reklamówce z Biedronki. Mam nadzieję, że w parze z tą zieloną masą będą szły też piękne bulwy. No i zobaczymy, jak będą wykopki. Tutaj dosypywałam mu troszkę ziemi. No i wiecie, w przeciwieństwie do tamtego eksperymentu z zeszłego roku, gdzie sadziłam ziemniaki w tej wieży i w tych workach białych, no to te reklamówki jak najbardziej się sprawdzają. No i zobaczymy. No i cóż, kochani, dzisiaj będzie to tyle. Tak wam tylko chciałam pokazać mój ogród po tych ulewnych deszczach. Jak to wszystko ładnie rośnie. Ładnie i nieładnie. No myślę, że czasami trzeba takie obejście po ogrodzie zrobić, tak pokazać jakieś właśnie może ciekawostki, może właśnie to, co się tam u mnie aktualnie dzieje. No i co, do zobaczenia, do następnego odcinka, pa pa!